Cześć Wam wszystkim. Dobry wieczór. Poczekam, aż się pojawi kilka osób. Ale mówię do osób, które będą oglądać tego live'a już po zakończeniu. Jesteś na kanale, który się nazywa Przepisy jak u babci. Mam na imię Ewa i nie jestem babcią. Tutaj jest przede mną waga. Odważyłam sobie mąkę razową oraz drożdże. Suche drożdże są na tej właśnie misce od wagi. Poczekam na pierwsze osoby i będziemy robić wspólnie chleb. Ja Was zapraszam do robienia. Już Was zapraszałam jednego razu, kiedy ja to z Wami robiłam ten chleb, to zaraz Wam powiem. Ja z Wami chleb robiła 22 stycznia, bo tutaj mam na kartce zapisane, także super. Super, czekamy na pierwsze osoby. O, już się pojawia, a już byłam, myślałam, że nie włączyłam live'a jako publiczny, tylko jako prywatny i rzeczywiście jak jest prywatny czy niepubliczny, no to nikt nie widzi mojego live'u. Jeszcze poczekam na kilka osób. Przepraszam bardzo osoby, które ponownie oglądają live'a później, że muszą czekać, co tu się będzie działo. No, pierwsze 3 osoby są, fajnie. Kochani, na tej misce od wagi mam odważone, ja Wam już mówię ile, wsypałam tutaj mąki, 630 gram mąki razowej i tutaj wsypałam 8 gram suszonych drożdży. Będę robić chleb, więc to wszystko wyląduje w misce. Tutaj mam miskę, kochani, i zaraz Was wstawię, o, i tutaj wsypiemy sobie. Ten chleb będzie bez soli, ale ja Wam podam składniki, jak zrobić chleb z solą, bo to jest chleb razowy, więc ja już mówię dla osób, które będą robić ten chleb. Oczywiście przepis później Wam napiszę pod live'em. Więc tak, tu mam więcej mąki. Więcej dlatego, że ja wysypałam wszystko to, co miałam w tej torebce. To jest torebka z mąki razowej, po włosku farina di grano tenero integrale. Ja nadaję z Włoch. Ciao, ciao, ciao. Co to za kraj? Francja? Gary? Bonsoir. Ja nadaję z Włoch, z miasta Rzymu. Bonsoir, buenas noches, good evening, ciao a tutti. This is bread, farina. To będzie ten. No mówię Wam, jakie składniki na ten chleb razowy z pół kilograma mąki. Pół kilograma mąki razowej, 7 gramów drożdży suszonych. Później dodajemy do tego 350 ml lub 400 ml ciepłej wody. I jak zarobimy to dodaję, wodę, jeżeli z solą, to wodę w wodzie rozpuszczamy 10 gramów soli i stopniowo dodajemy do naszej mąki. Natomiast ja nie dodaję tutaj soli, non sal, i będzie bez soli, ale normalnie sól rozpuszczamy tutaj. Także jeszcze raz powtórzę, bo coś tak źle mówiłam. Pół kilograma mąki razowej, 7 gram drożdży, 10 gram soli rozpuszczonej w wodzie. Wody nam jest potrzebne 350 ml, no w zależności. Woda ma być ciepła. I jak zarobimy, dodajemy do tego oliwę z oliwek, 2 łyżki. Ja taką mam oliwę. Ok, dobra ragazzi, zabieramy się do pracy, bo ja później będę pracować na komputerze i dodawać jeszcze jakiś przepis. Zanim się położę do łóżka, to jeszcze chcę coś Wam dodać. Oj kurczę, co to nie chce wejść, nie wiem co ja robię. Zamiast
Zamiast tego to ja was skręcałam, a tu trzeba tak. Ciao, ciao, ciao. Dobra, to zabieramy się do pracy. Do pracy, ok? Dobra, teraz sobie założę rękawiczki. Rękawiczki sobie założę, ok? Natomiast ja tutaj mam 630 gram mąki. Ciao ragazzi. Dobra, ok. Jak robiłam chleb, to też jest poprzedni live, ok. Dobra, to tutaj jak powiedziałam, mam 630 gram mąki razowej, 8 gram drożdży i stopniowo bez soli, non sal, bez soli. Stopniowo będziemy dodawać wodę. Ja sobie będę tak tutaj wodę postawię. C'è 41 persone, puoi pure salutare alla voce alta, perché sai quanta gente dalla Francia mi guardano. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. No. Ti sto facendo pane senza sale, sei contento? Sì, buonissimo. Ok, va bene, vai a vedere la televisione. Come state ragazzi? Co tam u was słychać? Co tam u was słychać? Skąd mnie oglądacie? No i teraz tak, jak ja wyrobię to ciasto na ten chleb, to trzeba odstawić, żeby wyrosło. I ja w międzyczasie, jak to będzie stało z godziny, z półtorej godziny, w zależności jak tam będą pracować drożdże, to później wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni, funkcja góra-dół, i pieczemy na dolnej półce, no w sumie nie na dolnej, pieczemy na środkowej półce przez godzinę czasu. Godzinę czasu się piecze chleb. A tu kto się pojawił? Ja z Australii. Jak tam pisze? Kononowicz. Suchodolski. Ja z Australii. A, z Australii, to tam gdzie Sydney. O! How are you? Bello mio. Ja z Australii, ja z Włoch, Rzymu. Wleję wszystko. Tutaj miałam 400 ml wody ciepłej, ale powiem wam, że chodzi o to, że tutaj miałam 630 gram mąki, a nie pół kilograma. No zobaczymy. Nie, nawet więcej miałam tej wody. Nie, tu miałam prawie że pół litra. Tak, prawie że pół litra, 450. Tak, przepraszam was bardzo. Zobaczymy, co tu się wydarzy z tą mąką, czy trzeba jeszcze wziąć i tego. O, tak was tutaj. Bo jak ja to zrobię, tak zarobię trochę, to dodam później oliwy z oliwek, 2 łyżki. Wiecie co, ten chleb kupny to ma różne tam dodatki, zmiękczacze i tak dalej, także wiecie, no po prostu lepiej piec chleb. Tym bardziej, że najlepiej to zimą, bo u nas we Włoszech tutaj ciepło się zaczyna robić w maju. Nawet czasami jest tak, że jest 30 parę stopni, no to wtedy jak ja nie mam klimatyzacji w domu, to jak ja włączę piekarnik, to mi całe mieszkanie się nagrzeje, bo tak gorąco jest we Włoszech. A w Australii tak samo, teraz u nas jest zima, u was jest lato, prawda? Co tam pisze? Damian, kukuryku. Ciao Damian. Damian nie umie pisać. No, są dzieci na tym kanale, przychodzą dzieciaczki i po prostu coś tam piszą. Właśnie dla tych dzieciaczków postawiłam tą biedronkę. Musicie patrzeć na biedronkę troszkę. O, tu macie tą biedronkę.
taką dużą. Boże mój drogi, widzicie? Żeby było weselej. Co tam, dzieciaczki, robaczki? Witam serdecznie na moim kanale. Przepisy jak u babci. Nie jestem babcią, mam na imię Ewa. Kanał jest od niedawna i chciałabym, żebyście mnie tutaj wsparli na tym kanale i udostępniali moje przepisy na swoich stronach społecznościowych. Wiecie co? Dobra jest ilość wody. 450 ml wody ciepłej na 630 g mąki razowej. Mąka razowa włoska, bo ja mieszkam we Włoszech, więc farina to jest mąka di grano tenero integrale. I to jest, tak się nazywa, farina mąka di grano tenero, czyli takie miękkie zboże, tak po polsku można powiedzieć. Integrale to razowa. Ja troszeczkę sobie zostawiłam, bo troszkę jest tutaj tej mąki, no nie wiem, widzicie, bo ja później, jak wyrośnie ciasto, to dam do tej foremki. Foremka ma 30 cm, popsikam i posypię mąką. No a wy teraz się patrzcie na moją biedroneczkę. I wyrabiamy ciasto. Musicie mi pomóc tutaj. Piszcie coś ciekawego, bo ja tutaj mam przed oczyma tą kamerkę i widzę wszystko, co wy tam piszecie, więc mogę sobie zerkać. O, ile czasu wyrabiamy? Z 10 minut. Wiecie co? Teraz to wszyscy mają te roboty planetaria, się nazywa po włosku, i tego. Wsypią mąkę, wsypią i zadowoleni idą oglądać telewizję i robi się chleb, później przełożą, on się wyrobi, później przełożą do miski, wyrośnie, przełożą i mówi, upiekłam chleb. Chleb to w dawnych czasach, jak ludzie robili, na przykład, to na wsi, w mieście to nie, ale na wsi tak, bo w mieście to ludzie nie mieli pieców do pieczenia chleba, a na wsi tak, ale później zlikwidowali te piece. To muszę wam powiedzieć, że wtedy to robiło się chleb na cały tydzień, kilkanaście bochenków i piekli te bochenki w piecach chlebowych i te kobietki w takiej dużej drewnianej, ja nie wiem jak to się nazywało, dzierża czy coś tam, zagniatali to ciasto na chleb. Wtedy one tak musiały robić, jejku, że później muskuły miały i nie ma się co dziwić, że te kobietki starej daty jeszcze żyją, bo one wyćwiczone, takie naprawdę wszystko musiały robić. Polecę wam taki kanał, bo ja będę polecać, mi tam nie zależy. Jak chcecie, to możecie subskrybować kogo chcecie i ja będę polecać, bo ja nie jestem zazdrosna o inne kanały. Oglądam taki kanał Paweł Hulajnoga i on pokazuje wywiady ludzi z Podlasia i tam z tego rejonu. I ludzie tam mają jeszcze te piece chlebowe i pieką te chleby. No normalnie niesamowite, ale opowieści niesamowite. Wczoraj słuchałam takiej pani, która 100 lat i ona opowiada różne historie. To znowu panią Anię oglądałam też parę dni temu, ona miała tam dużo przepisów, ona uczyła w szkole i tak dalej i podawała przepisy na faworki. Ja sobie nawet tutaj zaznaczyłam w zeszycie, że muszę sobie spisać, bo ja że na tym filmie ona podawała ten przepis, byłam zainteresowana, jak ona robiła te faworki. No i powiem wam, że warto zobaczyć i historie są bardzo ciekawe. Na Podlasiu ludzie też mają całkiem inną kulturę niż u nas, bo oni są bardziej koło Białorusi i mają taką też religię prawosławną. To jest chrześcijańska, ale prawosławna, prawda? Obchodzą święta trochę inaczej niż my, niż katolicy, niż my. Ja mówię, powinnam powiedzieć niż ja, bo ja nie wiem kto tutaj jaką tą, ale chodzi mi o to, że taka inna kultura. Ja nie widziałam, że tam ludzie mieli te ręczniki takie, że ten ręcznik to taki był bardzo ważny dla tego człowieka, takie długie, haftowane ręczniki i że ten ręcznik towarzyszył człowieka od urodzenia do śmierci. Ja wczoraj się dowiedziałam o tym ręczniku
Ja nie wiedziałam, czy wy wiedzieliście, że coś takiego, no ale taka kultura tam na Podlasiu. No i takie ciekawe rzeczy i ludzie wszystko robili. No i wtedy pieczenie chleba to było bardzo takie, muszę powiedzieć, no podstawa jedzenia to jest chleb. I w każdym kraju na świecie różnie pieką ten chleb. My jakoś pieczemy, ja nie wiem, musiałabym zobaczyć do źródeł, czy zawsze się piekło taki chleb, ale jak ja pamiętam, byłam mała, a wychowałam się na wsi, to chleby były okrągłe, takie duże bochemki chleba. Pajda chleba to chleb taki był duży, okrągły, taki był duży chleb, a nie był podłużny, tylko były okrągłe i te chlebki, zanim ktoś rozkroił, to robił krzyżyk pod spodem chleba i dopiero go kroił. To normalnie, żeby wyprodukować chleb, zasiać zboże, później zebrać, zmucić. Trzeba było wszystko rękoma, kosami kosili to zboże. To były czasy. No i później upiec chleb, to jejku, to jest normalnie cud, jak ktoś miał chlebek i coś do chleba. A teraz to widzicie, te chleby są w sklepie, gdzie się kupuje bez problemu, ale nie mają takiego smaku i dlatego ja piekę teraz chleb. Ja już dawno piekę. No zaraz będę czytać, co tam piszecie. Czy tam piszecie po polsku, czy w jakimś innym języku, bo możecie pisać po włosku i po polsku. A po angielsku nie, bo ja nie czytam Znaczy się nie rozumiem tak bardzo po angielsku. Słuchajcie, i teraz do tego chlebka, co tutaj zarabiam, tutaj już jest tak fajnie się wyrabia, dodamy 2 łyżki oliwy z oliwek. Ja mam taką oliwę z pierwszego tłoczenia, widzicie, ziomkowie moi, olio extravergine di oliva, czyli znaczy, że z pierwszego tłoczenia, 100% italiano, 100% włoski. I pisze grezzo non filtrato, czyli taki, można powiedzieć po polsku, szorstki, taki mocny ten olej jest, non filtrato, czyli niefiltrowany. 2 łyżki damy, nie będziemy żałować. Ok. Zaraz poczytam tam, co tam piszecie. Ok, dobra. Tak. I wiecie co, ja, żeby mi się tam nie brudziło, to ja... O, tu włożę tą łyżkę, włożyłam tutaj. O, co tam napisaliście? Tak. No, chleb się wyrabiało, aż podleciał. Michał, cześć Michał. Kto tam jeszcze, co tam? O, ktoś, dużo ludzi przyszło. Damian, to tak? Dzieżdżka. A, Michał napisał, dobrze, bo tak mi się wydawało, że takie słowo było. Dzieżka, tak, pełtak. Ja nie wiem, okular mam do czytania i tak słabo widzę. Dobra, Damian. Wiesz co, Damian, jak już ty napisałeś tutaj, to już ludzie jak tu są, to widzą, co piszesz. Ja, chociaż wiadomo, że nie będę polecać kanałów, o których nic nie wiem. To jest pierwsza sprawa. Ja polecam kanały, które ja oglądam i uważam, że może ktoś tam wejść, jeżeli się interesuje danym z tym. A ty, Damian, możesz sobie polecać na swoim kanale te kanały, które oglądasz. Tutaj napisałeś o tym kanale. Oczywiście ludzie widzą, bo jest 100 osób, 83 to bardzo dużo ludzi wchodzi i widzi, co ty piszesz. Ja nie usunę tego komentarza. Mam nadzieję, że to nie jest nic takiego, bo inaczej to będzie usuwany komentarz. Jak nie przez YouTube'a, to przeze mnie. No dobrze. Tak, polecam kanał Paweł Hulajnoga i są też inne kanały, które też takie fajne rzeczy pokazują, ale Paweł Hulajnoga żyje na Podlasiu, jest takim, jakby powiedzieć, dokumentalistą.
który jeździ, no normalny człowiek, on nie wiem, czy on jest z zawodu dziennikarzem, ale nagrywa swoją kamerką, często jeździ do ludzi ze swoim synkiem 5-letnim, do tych starszych ludzi i po prostu robi z nimi takie wywiady, ale bardziej takie, żeby ludzie opowiadali o swoich dawnych czasach, jak przeżyli swoje życie, bo większość wywiadów ma z osobami, które mają skończone 80 lat. I to są osoby już w pewnym wieku, a już nawet, no i kilka osób ma takich 100-letnich, więc warto iść zobaczyć. Paweł Hulajnoga, przez samo H się pisze Hulajnoga i, bo tutaj dzieci są i nie umią pisać, Hulajnoga przez samo H. I po prostu idziemy i oglądamy sobie no takie ciekawostki, ale najlepsze to jest to, że ludzie jego wpuszczają do domu i pokazują te piece, te tam inne rzeczy, albo są panie, które haftują, które wyszywają, no jeździ też do miasta, ale to ze wsi. Pokazał też taką wioskę, która jest słynna, bo tam nagrywali rolników z Podlasia. No normalnie wioska niesamowicie piękna, duża, domy takie cudowne, takie piękne, malowane, aż pozazdrościć. Ja nigdy w życiu tam nie byłam, ale myślę, że kiedyś tam pojadę. Zamarzyłam, żeby tam pojechać i poznać tych ludzi i te miejsca. Widzicie, co się dzieje z tym ciastem? Coraz bardziej jest elastyczne, ale ciasto jest wtedy dobre, jak odchodzi od miski. Ono odchodzi, ale ja jeszcze porobię. Jeszcze trochę porobię. To szybciej mi wyrośnie. Gdy nabijać będę nabijać powietrze. Jak tak się zarabia, to wiecie. Użyłam drożdży suszonych. Muszę iść sobie wziąć troszkę wody, bo mi w gardle wyschło. Damian, no to zapraszaj, to jak zapraszasz, to zapraszaj. Miej na uwadze, że jeżeli cokolwiek takiego nieciekawego napiszesz, to jesteś kompletnie blokowany przeze mnie i możesz tylko oglądać live'a, a nie będziesz mógł pisać. O tej porze to tylko wodę piję z mojego wspaniałego kubeczka, bo już po godzinie 18 się nie je i nie pije się takich rzeczy, żeby nie pobudzać żołądka do pracy, ale wodę naturalną, temperatura pokojowa to możemy pić. Ja robiłam live'a wieczorem, o 18. Pokazałam Wam, jaką sałatkę można robić, jeść codziennie, żeby schudnąć. I ja taką sałatkę będę robić. Kto chce, to może iść zobaczyć, wyjść z tego live'a i pójść i zobaczyć. Więc ja już nawet jakby mi przyszła ochota coś zjeść, bo ja tak wieczorem podjadałam, to już teraz nie będę tego robić. Pozdrawiam wszystkich widzów. Wyrabiam ciasto na chleb razowy. How are you? No, to trzeba pognieść trochę. Okej. Ile ja jestem? 20 do pół godziny. Jeszcze 5 minut. Pół godziny będę z Wami i arrivederci. Będzie arrivederci Roma, goodbye, auf Wiedersehen. Wiesz? Okej. Wiecie co? Założyłam sobie te rękawiczki, żeby rąk nie wsadzać do tego. Wiecie co, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że no tak, chleb na zakwasie to jest lepszy, ale ja nie zrobiłam sobie zakwasu. Ja robię na drożdżach takich suszonych, ale fajne jest to ciasto. No ale można też użyć świeżych drożdży.
na pół kilograma mąki 7 gram drożdży instant albo 25 gram świeżych drożdży. Ja mówię o chlebie, bo to jest ciasto na chleb. Oczywiście też piekłam chleb z ziemniakami. Kiedyś Wam zrobię na live'ie ten chlebek. Dosłownie. Ok. Którą macie godzinę i skąd mnie oglądacie? O, nie wiem, czy jeszcze. No prawie, że. O, jeszcze trochę podmiotę. Ok. Bonsoir, guten evening, buonasera, buenas noches, привет, salam, shalom, dobry wieczór. No i co? Powiedziałam w wszystkich językach? Prawie, że po chińsku nie, po japońsku też nie. O Dio. Co wy na to? Jak na lato. No. Ale to nawet i dobrze, że robię chleb. Oderwałam się od moich tych filmów, bo mam tutaj Wam zmontować jeszcze jakiś film kulinarny. Dzisiaj Wam dałam wieczorem 2 rzeczy, które zmontowałam, czyli o pomidorkach, jak obierać koktajlowe pomidorki i o pomarańczach, które są bardzo takie słynne we Włoszech i na całym świecie. Pomarańcze nazywają się Tarocco. One mają bardzo dużo soku. I dobrze, że poszłam sobie poczytałam na temat tych pomarańczy, że one zostały, można powiedzieć, tak zmodyfikowane, że na uniwersytecie w tym na Sycylii, nie wiem w jakim tam mieście to było, w 1990 chyba 8 roku. I te pomarańcze Tarocco właśnie mam bardzo dużo soku i one są bardzo pyszne. Mam taki, nie są takie kwaskowate jak pomarańcze normalne. One mają taki posmak truskawki. Są pyszne pomarańcze. No. Maszyna jak chodzi, to ile chodzi? 15 minut. Ale ona tam ma moc. Moje ręce mają mniejszą moc, ale przynajmniej się ćwiczą. Mięśnie. Siłę użyłam, ale fajnie. Super. Dobra. O, myślę, że jest ok. Dobra. Moim zdaniem to już jest ok. Ciasto na chleb jest moim zdaniem mięciutkie. Teraz, żeby się tak nie przyklejało do miski, jak będzie wyrastać, to ja troszkę oleju dam tutaj na dół. Ok, momento. Zobaczycie, co należy zrobić. Podnosimy taką kulę, ja już widzę, że ona wyrasta. Posmarujemy sobie tak, żeby tutaj ta miska była taka pusta. Ok, i teraz, kochani, położymy sobie i będzie nam pięknie rosło. Ja ściągnę te rękawiczki. Położę sobie tutaj. Ok. I teraz powiem na ile. Po prostu, przepraszam. Takie ciasto ma stać co najmniej godzinę czasu. Jest 9:30, ja 10:30 muszę zobaczyć za godzinę, czy fajnie wyrosło. No minimum godzinę czasu. Biorę moją sowę i sobie ją nastawiam na 60 minut. O, widzicie,
60 minuti. Postawimy, co to? O, trzeba było stuknąć, żeby chodziło. 60 minut. Po 60 minutach takie ciasto na chleb. Ciao, ciao, ciao wszyscy. Tutaj rośnie. Takie ciasto na chleb zarobię. Można dodać tutaj ziarna, na przykład ziarna słonecznika albo ziarna orzechów. Zagniatamy i wkładamy do takiej foremki. Ja już sobie przygotuję foremkę jeszcze z Wami, a to odsuwam, niech mi tu rośnie, o, na stole, a ja sobie tutaj tą foremeczkę tak postawię i popryskam. Niektórzy tylko opruszają tak mąką taką foremkę. Moja foremka jest duża, ma 30 cm długości i gdzieś tak ile ona ma? 13 cm szerokości, zaraz Wam powiem. Dobra. Zaraz Wam dam rozmiary, bo tutaj tylko ten jeden chlebek robię, bo ja jeszcze poprzedni chleb mam. To ma 32 cm. Zobaczcie, 32. Tutaj było 32. Oj, kurczę, felek. A teraz zobaczymy szeroka. No tak, 12 cm. Bo widzicie, 12 cm. Widać jak byk. Widać, widać. Jest ok. Użyję takiego, pospryskam. Troszkę spryskam, ale nie za dużo. Chodzi mi o to, żeby troszkę było naoliwione, bo jak taka foremka jest naoliwiona i posypana mąką, to super nam wypada chlebek. Ja Wam pokażę, jakie chlebki piekłam, bo ja piekłam kilka dni temu i zostało mi troszkę i robiłam chleb z solą i bez soli. Ale ja Wam po zakończeniu live'u tutaj dosłownie Wam dam te przepisy, a jak nie, no to możecie już iść zobaczyć poprzedni live. Tu posypię troszkę mąką razową. O, może za dużo. O, trochę za dużo dałam. Odbiorę, żeby się nie zmarnowała. O, dobra. Ok. A to jeszcze na następny raz zostało. Oj, kurczę, felek. O, widzicie, poleciało mi. Ok. Dobra, nadmiar mąki wsypię do torebki. O, i zobaczcie, jest foremka, jest. I wtedy mi fajnie chlebek odpadnie, a tutaj to trzeba zebrać. Mąka jest, na stole jest czysto, więc ja nie będę... Zobaczcie, ile mąki mi się wysypało. O, tyle mąki wsypię do torebki, bo jest tutaj czysto na stole. No i co, kochani, więc tak, dziękuję bardzo, że byliście do tego momentu. Wszystkim osobom, które się teraz pojawiły, mówię, że zrobiłam zaczyn na chleb razowy bez soli. Powtórzę składniki, tak na pół kilograma. Ja tu miałam więcej, ale Wam dam przepis na pół kilograma. Pół kilograma mąki razowej, 7 gramów drożdży instant, 1 łyżeczka soli, to znaczy 10 gramów soli rozpuszczonej w wodzie ciepłej i tej wody używamy gdzieś tak 350 ml do 400 ml, w zależności jak mąka pobiera wodę, a to też są różne czynniki, może być od wilgotności powietrza, tak, że więcej wody pobierze mąka. Słuchajcie, i dodajemy 2 łyżki oliwek, jak już zarobimy ciasto. Kto był do końca tego live'u, to widział, jak to robiłam. Ja zrobiłam ciasto na chleb bez soli. Tutaj przygotowałam taką foremkę.
taką foremkę i mówiłam Wam, że pokażę, jaki piekłam poprzednim razem chleb, więc Wam pokażę i będę się z Wami żegnać. Jestem, kochani, i pokazuję wszystkim osobom, które się teraz pojawiły, że ja piekłam chleb i jeszcze mi zostało tyle chleba. To jest chleb z solą, bardzo, widzicie, ma kilka dni ten chleb, kiedy ja go piekłam. Ja go piekłam, bo ja dużo chleba nie jem, 5 dni temu i on jest, zaraz Wam ukroję, a ten jest bez soli. Twarda skórka, nic nie szkodzi. Taki chlebek jak namoczymy troszkę w wodzie i położymy na patelni, jest ok, albo też jest idealny do zupy. Ojejku, mam nie jeść, a chciałam zjeść ten kawałek, nie mogę jeść. W każdym bądź razie nie będę kroić może, ale nie, ukroję i pokażę Wam najwyżej. Pokażę Wam, jak wygląda chlebek i chlebek się upiekł idealnie, nie ma zakalca. Muszę tak kroić, wiecie, muszę tak, bo tak trzeba kroić. O, zobaczcie, jaki fajny chlebek upiekłam i taki chlebek mi wyjdzie z tej foremki, bo tutaj mam taką więcej mąki i tak mi fajnie urośnie. O, i zobaczcie, jaki chlebek jutro na śniadanie można sobie zjeść. Ja to zostawię, przykryję, ściereczką przykryję i jest ok. I tak wyjdzie mi ten chlebek. No, także pokazałam Wam chlebek, idę go odłożyć, bo tutaj muszę mieć miejsce na stole, będę pracować z komputerem. Oglądajcie moją biedronkę. Dużą biedroneczkę włożyłam. A wiecie, to jest biedronka do czyszczenia. Jeszcze ktoś jakby chciał wiedzieć. To ma takie ten i teraz jak mi się rozsypało, to wszystko mi zbierze. Biedroneczka zbierze wszystkie okruszki, bo to jest taka szczotka do czyszczenia na stole, na obrusie, jak się takie jakieś okruszki pojawią, to wszystko zbiera. O, jest ok. Fajne, prawda? A później to się otwiera i się wysypuje. Tutaj jest ten otwieracz. Nie będę teraz otwierać. O, macie biedroneczkę. Biedroneczka w kropeczki. Czy ktoś ma jakieś pytania do mnie? Czy ktoś ma jakieś pytania do mnie? Bo wezmę i zobaczę, jak coś tam piszecie, to odpowiem na pytania. Napiję się jeszcze wody i ragazzi, będę z Wami się żegnać. No, czytamy, kto tam, co tam pisze. O, dużo napisaliście. O, jejku, to idziemy czytać. Poczytamy sobie, zanim się tutaj z Wami rozstanę. Krystyna, dlaczego Pani wyrabia chleb w rękawiczkach? Nie, no po imieniu możesz pisać. Ewa jestem, mówiłam na początku. Właściwie na każdym live'ie mówię moje imię i ja nie mieszkam w Polsce, żeby na mnie mówić na Pani. Wszyscy mogą mi mówić po imieniu. To jest bardzo ładne imię, Ewa. Nawet u nas we Włoszech jest taka gazetka kulinarna Cucina Ewa. Powiem Wam, bo kupiłam sobie teraz. A dlaczego wyrabiam w rękawiczkach? A dlatego, że po prostu jest higienicznie i pomimo, że mam paznokcie obcięte, to gdyby mi się jakiś paznokieć ułamał, to by został w cieście. To już odpowiadam. I jest lepiej, jak ja w rękawiczkach będę. O, ja jestem Ewa i taką mamy gazetkę Ewa Cucina. Kupiłam ją w styczniu. Sobie zapisałam. O, i tutaj mam taką drugą gazetkę Cucinare Bene, czyli gotować dobrze. Ale to do poczytania przed snem. A mam starą gazetkę jeszcze. To jest Dolce in Dolce, czyli słodkie
słodkie w słodkości, tak można powiedzieć. To jest z 2000, zaraz Wam powiem, 20, kiedy ta gazetka była ta kupiona? Kiedy to był, co to za rok jest? 2000, chyba 20, 2022, Gennaio, Febbraio, tutaj pisze, Gennaio, Febbraio, Gennaio to jest styczeń, Febbraio to jest luty. 23 grudzień 2022 rok została wydana, ale to było na Gennaio, Febbraio na 2023. No to już 2 lata ma ta moja gazetka, to jest to takie czasopismo kulinarne. No i dlatego powiedziałam, że moje imię jest ładne, Ewa, a po włosku Ewa pisze się tak, także tylko to chciałam zaznaczyć, że będziecie patrzeć na Biedronkę. Możecie pisać po imieniu i pytać się, ja będę odpowiadać na pytania. Nie jestem babcią, mam na imię Ewa i mieszkam we Włoszech kilkadziesiąt lat. O, alla grande! Karolinka Sołtysiak, cześć Karolinka, dzień dobry, buonasera, dobry wieczór. Tak Karolinka, pamiętam Cię z poprzednich live'ów, Italia, Roma. No już nie odpowiadam na Italia, Roma co robię, bo widziałeś co robię, więc a jak nie wiesz to Ci mówię. Italia, Roma, preparavo il impasto per il pane sciabo, pane integrale. Dobrze. No teraz zobaczyłam, Krystyna, co tam wyprawia ten Damian. No nie było żadnego moderatora, który by mi pilnował, a ja wyrabiałam ciasto. Ludzie niestety nie mogą pisać głupot na kanałach, na żadnym kanale nie mogą pisać głupot, bo YouTube to jest system, a nie ludzie i jak są jakieś nieodpowiednie rzeczy, to może nawet zablokować kanał danemu użytkownikowi, więc też w moim interesie jest blokować takie osoby. No bo wiadomo, różni ludzie oglądają. Romek, dzięki, no widzicie, no nie miałam nikogo, kto by wziął i zablokował użytkownika. Dziękuję Wam bardzo, że byliście na tym live'ie. Pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, kto tam jeszcze jest. I co, zerkniemy na ten chlebek, ile już ja z Wami gadam, zobaczymy jak rośnie nam ciasto na chlebek. Ja z Wami gadam, zaraz zobaczymy ile tu minęło minut. O, minęło już 15 minut, bo 60 minut nastawiałam, a już dochodzi do 40. Zobaczcie, jak szybko pędzi ta sowa. Ojejku, dobra, zabieram się też do... no, jakiś tam przepis miałam Wam dodać i tego. I dodam Wam. Zaraz pomyślę jaki. Zobaczymy jak to ciasto na ten chleb rośnie. Kto jest pierwszy raz, to zapraszam do subskrybowania. Jak Wam się podoba kanał. Ja w ogóle to mam 2 kanały. Ten pierwszy to już, może już ktoś wie, Mangiare Łewki. Jestem 6 lat na YouTubie i mam 1700 filmów nagranych, w tym 1300 filmy kulinarne, inne są takie informacyjne, albo takie poradniki, albo tutorial i tak dalej. O, zobaczcie jak pięknie rośnie ciasto, naprawdę rośnie pięknie, super. I jeszcze taka uwaga, że muszę Wam powiedzieć, że ciasto na chleb bez soli szybciej rośnie niż ciasto na chleb z solą. Po prostu sól zatrzymuje pracę drożdży, to wiemy. No i to taka prawda. To co, macie jeszcze jakieś pytania? Bo jakbyście mieli, to ja odpowiem. Ja sobie usiądę, bo nie będę stała. Piszcie coś. Kto ma jakieś pytanie, to niech pisze. Zobaczymy. A, Bartek jesteś, szybko dochodzi. Dobra, lala. Co ty znowu, Bartek? Jaka lala? Dzieciaczki, robaczki. Ania, to następna przybyła.
Anna Bryniak, cześć Ania. No piszcie jakieś pytania, to odpowiem Wam na pytania związane z kulinarniami. Oglądam sobie teraz w telewizji też kulinarne rzeczy. O, fajne. Ostatnio widziałam, facet pokazywał, jak zrobić fajny, taką przyprawę do panaturę taką, to jest panatura się nazywa po włosku, do kotletów schabowych albo do innych, albo nawet do ryb, albo do tego, do warzyw. I mówił, że bułkę tartą należy doprawić różnymi. Ciasto musi rosnąć co najmniej godzinę czasu. No dużo mam, Ania, dużo mam lat. Jestem jak... Nie jestem babcią, ale mogłabym być babcią. Dzień babci nie obchodzę. Obchodzę tylko moje urodziny, imieniny i obchodzę Dzień Cioci. Jestem ciocią. A, cyka jak musi mi psać. Zabiorę, bo was denerwuje, to może odstawię tą, postawię dalej, żeby was nie denerwowało. No czekam na jakieś pytania, bo ja się tutaj z wami relaksuję. Przykryję poduszką tą moją sowę. Poczekajcie, ją przykryję, bo to wiecie, denerwuje, a ja tu z wami chcę chwilę pogadać, bo ja się relaksuję. Ale chyba zabiorę to wszystko. Zabiorę to wszystko ze stołu, bo ja muszę komputer położyć, będę pracować. Będę dodawać wam ten przepis jakiś. Tutaj myślałam. Nie wiem, co tutaj zrobić. Co ja wam tu dam ciekawego. Teraz jest sezon na te faworki, na pączki, to już wam dam, naleśniki wam dam, wszystko wam dałam. Jak coś napiszecie, to ja tutaj przeczytam sobie. A, jaki mój ulubiony przepis, zaraz ci powiem. Momentu. Ja wam powiem, że jeżeli chodzi o przepisy, to ja lubię wszystko robić. Ja bym mogła robić i jeść, ale za dużo przytyłam i teraz muszę schudnąć. To jak będę tak ciągle jadła, to ja nigdy nie schudnę. Idę sobie wyczeć tą od wagi, tą miseczkę i włożę do opakowania, bo taką mam wagę, no nie? Taką mam wagę i tego. I zaraz jeszcze przeczytam i rzeczywiście się z wami pożegnam. No i teraz mam dietę taką, że to jest dieta, która mówi, że już po godzinie 18 nie można jeść. Ja nie wiedziałam, że to się tak nazywa, że jak się nie je do rana, to jest dieta przerywana. Tego nie wiedziałam. O tej diecie też usłyszałam w telewizji włoskiej, ale jak się nazywa, to już zapomniałam. Trzeba byłoby zobaczyć w słowniku, bo nie używam tego słowa. Zaraz sprawdzę sobie, jak we Włoszech się nazywa dieta przerywana. To zaraz sobie wezmę i sprawdzę. W każdym bądź razie tak, wszystko to ja lubię gotować. Wszystko. Bo ja po prostu uwielbiam gotować. Abym mogła i piec, i gotować, i wszystko lubię robić, bo są osoby, które nagrywałem na YouTubie i tego, już was biorę. I gotują tylko albo ciasta, albo robią chleb, a ja robię wszystko. Po prostu wszystko. Uwielbiam wszystko robić. O, dobra, przeczytam jeszcze, tu tam napisaliście, napiję się wody. Mam taki fajny kubeczek. Dieta przerywana. Zobaczę, wezmę okulary drugie, bo to są do patrzenia. I zobaczę w tym moim słowniku, w drugim telefonie, jak jest po włosku dieta przerywana. A jak ktoś wie, to już nikt mi pisze.
Chlebek się piecze, Bartek, no mój chleb to się piecze w stopni, 180 stopni, jak przez godzinę czasu piekę, żeby był upieczony, 190 stopni. Daję Wam, żebyście się patrzyli na Biedronkę, a nie na mnie, bo jestem zmęczona i spocona i nie będę się Wam pokazywać o tej porze dnia, bo już się kończy dzień, jest za 15:10, czyli 21:46, no to nie ma sensu, żebym ja się pokazywała. Ryby. No to ja będę mówić po włosku ryby. Zobaczymy, czy ktoś będzie wiedział. Salmony, później salmony po włosku to łosoś, pesce spada, pesce azzurro, alici, rombo, orata, soliola. No i co? Merluzzo. Merluzzo, ja często kupuję merluzzo. Merluzzo to dorsz. Orata to po polsku dorata. Soliola to sola chyba. Tak mi się wydaje po polsku. Salmony to łosoś. Pesce spada to jest łucznik, bo spada po włosku to szpada, czyli łucznik. Rombo to jest płaszczka chyba po polsku. Ja znam po włosku nazwy, bo ja mieszkam we Włoszech, a nie mieszkam w Polsce, a w Polsce jak mieszkałam, to ryb nie było. Tylko karpia widziałam, jakiegoś tam szczupaka się słyszało. Ale może czy ja tego szczupaka jadłam, to nawet nie wiem. Ale jak później to jadłam, ale tak, żeby zanim tego, to nie. Zanim wyemigrowałam, to ja szczupaka to chyba tylko słyszałam o nim i może w książce widziałam. Aha. Post przerywany po włosku to inaczej digiuno intermittente. Digiuno intermittente. Widzicie? Digiuno intermittente. Pisze digiuno intermittente. Nie wiem, czy widzieliście dokładnie. Dobra, czytam dalej, bo ja sobie odpoczywam. Co ty, Bartek, pisałeś o telewizorze? Nie wiem, o co ci chodzi. Nie, dietę brodkułową nie robię. Normalnie będę jadła wszystko, tylko będę mało jadła. No to już podpowiedziałam, ile stopni. No, ten Bartek to chyba też jest jakiś z innej planety. Jest ciekawy z jakiej planety. Ojejku, czy on jeszcze jest wśród nas, czy już odpłynął na Marsa? Ania ma złamaną nogę. Jak mi jest przykro. Amir, hub tu pizza. Amir, halo tu pizza. Amir, halo tu pizza. Ciao, Amir. Dzień dobry, to ty skąd oglądasz? Z Australii czy z Ameryki Południowej, że mówisz dzień dobry? Buonasera, dobry wieczór. Muszę kończyć, bo idę na badania. Ania Bryniak. To dobranoc, Aniu. Dobranoc, Aniu, że byłaś. Poleć mój kanał swojej mamy, niech zrobi pyszny chlebek, który ja w tej chwili już jest na moim kanale ten wcześniejszy live. Widzicie, Ja Wam pokażę, bo przecież wiecie, że jak się kanał nazywa, Przepisy jak u babci, i ja robiłam live'a kilka dni temu i pokazywałam, miałam bardzo dużo ludzi na live'ie.
Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. Słuchajcie, chlebek mój był pieczony tutaj, pokazuję Wam. Robiłam go, czy tutaj kiedyś robiłam też? Tak. Aha, pierwszy raz zrobiłam kilka dni temu i pokazywałam, pierwszy raz robiłam 18 stycznia i tutaj macie, jak już wyszedł z piekarnika, to było wtedy, co ja robiłam pół godziny, 17 000 ludzi, zobaczcie jak ja dużo live'ów robię, ja Wam tutaj takie live'y daję konkretne, nie jakieś tam, że ja się pokazuję i gadam o dupie Maryni, ja po prostu mówię, pokazuję Wam rzeczy, które są ciekawe. A tego tutaj sok pokazywałam z tych pomarańczy, ale dzisiaj z tych pomarańczy taroku zrobiłam filmik i Wam nagrałam, a tutaj drugi raz piekłam chlebek i też Wam pokazywałam, tu naleśniki robiłam, bardzo pyszne i ja muszę je nagrać, bo taki przepis znalazłam, który miał 11 milionów wyświetleń i zrobiłam i było super. To na live miałam 24 000 ludzi, no tutaj też robiłam live'a i w tej chwili jest ten mój live. A przepisy mam różne, także jak chcecie, to możecie wejść. Ja tutaj podałam Wam dzisiaj o pomarańczach, o pomidorach, jak obierać, chrusty Wam dałam, pokazałam Wam taki live, który robiłam na poprzednim kanale, jak wybrać dobrą oliwę. Wczoraj byłam nad morzem, to Wam nagrałam filmik, o górach Wam dałam, to tam mam z gór od koleżanki trochę i tam u niej nagrywałam, jak byłam kilka lat temu, fajny filmik. No możecie sobie poglądać. O, tutaj różne rzeczy, o, ciasta. Także wiecie, wejdźcie na mój kanał, przepisy jak u babci, ricette proprio come della nonna i możecie sobie oglądać i widzieć jak ten. A chlebek, przepis na chleb, no to ja Wam muszę dać. Ja mam inne chleby nagrane. No, także zobaczcie sobie co chcecie i róbcie sobie. Dobra. Ojejku. Ania, ile ty masz lat? Bartek też, widać, że jesteście dorośli, bo piszecie. No dobrze, no to jeszcze zerkniemy na ten chlebek, to ciasto na chleb, które tu wyrasta. O, rośnie, idzie jak burza, zobaczcie, się powiększa. Powiększa. Dobrze, już jest, nie, jeszcze 3 minuty, będzie godzina czasu i ja z Wami zakończę. Jak ktoś ma jakieś pytania, to niech zadaje. Czekam na pytania. Czekam na pytania od dzieciaczki, robaczki. Co takiego mi tam napiszecie? Ja mam badania zastrzyka. Oj, Bartek. Dzień dobry, Gośka, Sudek. No widzisz, jak piszesz metaforycznie, Bartek tu kulturalny, bo Bartek wie, że jak napisze nieodpowiednie słowo, to koniec będzie twój taki jak Damiana. Damian za bardzo się tutaj rzucał na kanale, no i niestety finał taki jaki jest. No. Jak kulturalnie będziecie pisać, to fajnie, to możemy się pośmiać. No Ania, no to ty się rozwaliłaś na całego w tym samochodzie mamy. Ania ma 18 lat i taki wypadek ci się wydarzył, że jesteś połamana. Gośka, Sudek. Tak napisał Bartek, Gosiulka, Małgosia ładnie. Margherita po włosku. Bartek też ma prawo jazdy, no to Bartek. Biedny, no Bartek. Współczujesz Gosi, prawda, Gosiulce.
No, wydatki jak wydatki, ale jak ktoś jest połamany, to zanim dojdzie do siebie, to katastrofa. Taka, że musi chodzić na rehabilitację i różne inne rzeczy, prawda? Jak tam się czujecie? Oprócz Ani, która jest połamana. Ania połamana to się mówi Rotta, a nie Anna Rotta. Anna Rotta. Rotto to jest złamane, połamane, a wypadek to incidente. Incidente, tak się mówi po włosku. No ale nikt się tutaj włoskiego nie będzie uczył na tym live o godzinie 22 w nocy. No dobrze, jest godzina i 40 minut, odpoczęłam sobie na maksa. To ciasto jeszcze musi mi rosnąć na 100%, chociaż już pokażę Wam jak, o zobaczcie, nawet dość duże, ale jeszcze musi porosnąć. Jeszcze zostawię na dłużej i później tego przełożę do tej foremki. Kto tu się teraz pojawił? Mówię, że przygotowałam ciasto na chleb razowy i mam tutaj taką foremkę. Już jest tego spryskana oliwą i posypana mąką razową i ja do tej foremki wstawię, włożę później ten chlebek. O. No i dobra, i fajnie, że byliście. Jestem ciekawa, ile Was było, bo jak robiłam wieczorem live'a z sałatą, to Was było 2600 osób. O tej porze to normalnie latacie po tym YouTubie jak muchy. Każdy tylko palcem przesuwa, patrzy gdzie się jakie rolki na rolkach, jakie tam te live'y są, prawda? No co tam jeszcze napiszecie ciekawego? No urosło Bartek, urosło jak wiesz, rośnie jak na drożdżach, tak się mówi, bo szybko rosło, bo dobrze wyrabiałam. Wyrabiałam więcej niż 20 minut to ciasto na chleb i nabijałam nabijałam powietrza w ciasto. Nabiłam powietrza tak dużo, że wiesz, że teraz to tylko trochę ciepła i rośnie jak nie wiem. Ojejku. Jakbyś spróbował oliwki z oliwek z cebulą. No, cebula pokrojona, skropiona oliwką też może być. A, wy się znacie, Bartek za nią się zna, bo popiszecie. A tu kto tu się pojawił znowu? Dawid Disburg D. BMW to dobre auto. O, zależy jaki numer BMW. Dobre są wszystkie samochody, jak są nowe. A jak są używane, to zależy. Każdy samochód używany ma swoje ileś tam godzin żywotności, lat żywotności i później jest nawet najlepszy samochód dobrej marki, jak jest użyty, to nie jest dobry. Także najlepiej kupować z salonu samochody, prosto spod igły. Wtedy możemy powiedzieć, że jest dobry samochód. I co wy na to? No, kto tam się pojawił? Stefan Koliberek. O, Koliber. Lajki zostawić dla babci. No, zostawiajcie dla babci. Babcia jest zarąbiasta. Ja tutaj, wiecie, sama nagrywam, montuję, scenografię piszę do filmów. Myślę sobie, jak je zmontować i tak dalej. No nie macie pojęcia, tutaj mam całą, wiecie,
cały na stole, tyle mam tych różnych kartek, nie karteczek. Ja tutaj pracuję na całego dla Was, a w ogóle to mam z Wami rozrywkę taką, bo to ja uwielbiam gotować i jakbym ja tylko dla siebie gotowała, to nikt by tego nie widział i nie miałabym takiej satysfakcji, a tak to ja ugotuję i cały świat może oglądać, a jak ja dodam 100 języków, to normalnie to szok. To jak na 100 języków, to może mnie oglądać cały świat i wszyscy mogą podziwiać moje przepisy, bo jeżeli algorytm YouTube'a mnie zareklamuje z moim przepisem, no to jejku, głowa mała. To no, lecę jak w kosmos, jak rakieta. No. Ojejku, co ty piszesz, że tak wcześnie musi wstać? Im dłużej, tym lepiej. Jak Ania musi tak wcześnie wstać, no to idź spać. Dobranoc, Ania. Już ciebie nie zatrzymujemy na tym live'ie. Nikt cię nie będzie tutaj zaczepiał, po prostu idź i się połóż spać. No tutaj, oj, Stefan, już o tej porze to jeszcze za wcześnie takie rzeczy pisać. No ale dobra, na razie nie będę komentarza komentować, bo i tak komentarze się nie zapisują na moich live'ach. Onia się zna z Bartkiem, no to widzisz, to musisz na Messengerze z nim pisać. Więcej sobie napiszecie. Ale na live'ie to jest co innego, bo wszyscy mogą czytać, prawda? Na Messengerze to nikt nie czyta. A tu ile? 44 osoby, a wcześniej było 100 osób. No tak. Tutaj znowu jakiś się pojawił Terianka, coś napisał i wycofał. Dobra, no dobra, to ziomkowie, to ja z Wami się żegnam. O, Monika, to już, no widzisz, Monika, jak już jestem godzinę i 7 minut, to ja miałam kończyć, a Ty się pojawiłaś. Ja sobie odpoczywam, bo ciasto na chleb mi rośnie i robię sobie live'a. O, jest koleżanka, która się nazywa Monika Prezentuje, zapraszam do niej na kanał. O, widzicie, jak rośnie. O, prawie, że z Wami będę i wstawię na włożę do pojemnika. Muszę sprawdzić, czy już moja sowa, bo ją przykryłam, tak bardzo cykała, że przykryłam sowę. Ktoś mi napisał, że strasznie cyka moja sowa, no więc ja ją przykryłam, ale zobaczymy, czy już minęło godzinę, czy nie. No co najmniej godzinę musi rosnąć ten chlebek. Ojej, jak tam? Oj. Wiecie co? Zostało jeszcze godzinę, jeszcze 20 minut. Moja sowa była przykryta cyka, nastawiam na godzinę, a jeszcze tutaj 20 minut. Oj, to 20 minut to jest dużo, ja muszę się wziąć za przepisy i dać Wam przepis, bo inaczej to nie pójdę spać, później o 2:00 pójdę. Także ja jestem taka, że jak sobie coś tam w głowie postanowię, że muszę dodać jakiś przepis, to ja Wam dodaję te przepisy, no. Także jest taka sprawa. Ja odpoczyłem, patrzę, a nadajesz. No, ja wiesz, co do Ciebie, Monika, tam nie dawałam znaku, bo wiem, że Ty jesteś zajęta, no to co ja Ci będę mówić, robię live'a. Ja po prostu włączam, robię live'a, bo mówię, robię chlebek, bo już się kończy nam chlebek, a ja już nie kupuję chleba i tego. I mówię, zrobię live'a. Ludzie nie mają co robić, wchodzą na live'y, oglądają, siedzą w łóżkach, nudzą się i patrzą, co się dzieje, no to chociaż ja pokażę im, jak ja robię chleb. No bo co mogę pokazywać? Nie będę siedzieć i nie będę się gapić w kamerkę, nie będę do nich gadać, bo to szkoda czasu mojego cennego, jak ja tutaj mam przepisów full do pokazania. Przecież mam tak dużo przepisów, że szok. Nie wiem, kiedy je zmontować. Ja Damiana zablokowałam, a Stefan będzie pisał jakieś głupoty, to też zostanie zablokowany. Dobranoc, dobrych snów. Terianka, dobranoc. Nie, ja tutaj, Stefan też jak coś napisze,
to też pójdzie do tego, do o, jak w klasie pójdzie do kąta. Stefan, jak będziesz pisał głupoty, to też tam znajdzie się w tym kącie i będziesz klęczał na grochu razem z Damianem. Kiedyś w szkołach, jak dzieci się źle zachowywały w dawnych czasach, to dzieci musiały klęczeć na grochu, ale jak ja chodziłam do szkoły, to dzieci jak się źle zachowywały, to musiały stać w kącie w klasie i taka była kara, że cała klasa się patrzyła, dziecko szło do kąta i musiało stać tyłem do wszystkich, a to było takie bardzo pokażające dla dziecka. Bo przed całą klasą to jest szok. Ja nigdy w kącie nie stałam, bo byłam zawsze grzeczna. Ale tutaj widać, że dużo osób już stało w kącie i na tym, i na grochu na pewno klęczało. No dobrze, ziomkowie, jest godzina i 10 minut, żegnam się z Wami teraz już na 100%. Chyba, że nie, no to ciasto jeszcze musi być te 20 minut, minimum godzinę czasu. No urosło ładnie, ale nie, ono musi być godzinę czasu. Niektórzy piszą, że że pół godziny. Ja zostawię jeszcze trochę, jeszcze te 20 minut i będzie ok. Cześć Wam wszystkim, dobranoc. Dziękuję, że jesteście. Komu się mój kanał podoba, to niech zostanie, a komu nie, no to niech sobie idzie. Przychodzi, kiedy mu się podoba i jest fajnie. Ale fajnie, że przyszliście na mojego live'a. A tutaj macie Biedroneczkę, która Was... Biedroneczka żegna. Biedroneczka żegna się z Wami. Wiecie co? Jestem po prostu wesołym człowiekiem. Trzeba się śmiać do życia, bo nie wiadomo, kiedy jasny grom z nieba spadnie na daną osobę i pożegna się z tym życiem na tej ziemi. Więc trzeba być wesołym, miłym, uprzejmym i pomagać innym. Pa, dobranoc.